Cześć, witam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje gupiki, które sobie sam wyhodowałem w ciągu kilku lat. Ta pierwsza mutacja pochodziła od gupików El Tigre. No i z czasem, hodując ryby, które mi się podobały, doszedłem do tego typu ryb. Ostatnią z mutacji, którą udało mi się uzyskać, jest ten miecz. Jak wiecie, posiadam populację tych ryb w piwnicy. To jest akwarium, które mam w domu. Posiadam populację tych ryb w piwnicy. Różnią się tylko tym, że nie mają tego miecza na ogonie, który jest niezwykle efektowny. Przypomina mi mieczyki. Ten głupik. To zbliżę. Ryby są niezwykle żywe. Trudno je uchwycić w kadrze przy odpowiedniej ostrości. Moim celem jest osiągnięcie z czasem ryb, które mają kilka czarnych pasków na ciele pionowych, które rozdzielają tą rubinową barwę korpusu ciała. Osobiście nazywam je Rubin Tigerami. No, czasem jak będą miały te wszystkie kreski takie czarne, bo owszem, ryby mają ciało, ten deseń rubinowy podzielony na takie kostki. Natomiast chciałbym jeszcze, żeby były równomiernie, tak jak tutaj ta ryba z boku ma. To jest moja najlepsza ryba. Natomiast drugi bok jest inny, ma tylko 3 kreski takie widoczne, a na drugim boku jest ich 4 albo 5 bodajże. Przepiękny jest ten samczyk. Teraz chciałbym, żeby ta cecha miecza się utrwaliła u tych ryb. Tamtą drugą formę, którą mam, ona ma przeźroczysty ogon. Na niej będę bazował jako formę do krzyżówek, dlatego że tamte samce mają tych kresek czarnych więcej. Ale może tutaj wyskoczy taka ryba. Wtedy no, będę potrzebował kolejny zbiornik, żeby skrzyżować te z piwnicy z tymi tutaj. Ten jest świetny, naprawdę. Czemu je nazwałem Rubin Tigerami? No właśnie przez te kreski Tigery, a Rubin no to ze względu na tą barwę ciała. Takim domowym sposobem, tak jak ja to robiłem, w zasadzie używałem zawsze 2 akwariów. Po prostu trzymałem ryby przez pewien czas, aż się namnożyły, wybierałem najlepsze, moim zdaniem. Przenosiłem z grupą młodych samic, no i dalej rozwijałem tamtą grupę. No ta poprzednia, no jeszcze przez pewien czas służyła mi jako źródło pożądanej mutacji, bo co jakiś czas pojawiały się dobre ryby. No a z czasem no, kończyły szczupieńczyków, a później z tych pożądanych ryb segregowałem kolejne. No, dokładnie tak jak w tym tutaj przypadku. Tamtą poprzednią grupę trzymam nadal. Jak mówię, są takie same, może nie takie same, inaczej. Są bardzo podobne, bo nie mają miecza, ten ogon jest przezroczysty. No i ryby mają mocniejszy ten deseń na tych pasach czarnych, bo tutaj na przykład są ryby, które mają fajny miecz, ale na przykład mają te kostki taką szarością rozdzielone. Na przykład tak jak ten tutaj w narożniku. Mimo wszystko też jest dobry jeszcze, ponieważ ma ten gen w sobie miecza. Jak mówię, chcę, żeby ta cecha się utrwaliła, żeby wszystkie ryby rodziły się młode z mieczem. Te, które nie będą miecza miały, no trzeba będzie je odsortowywać. Ale naprawdę grupa jest prężna już.
chcąc sobie stworzyć właśnie taką własną odmianę, wystarczy, tak jak mówię, mieć 2 akwaria. To tutaj akwarium to jest taki prostokąt 50 litrów, 50 na 30 na 30. Jak widać, można go sobie całkiem mile urządzić. Oczywiście wybrałem rośliny wolno rosnące. To, co tutaj widać na pierwszym planie, to peria. Zapraszam do odcinka o wątrobowcach, tam więcej o tej perii mówię. Tutaj tylko wspominam. To, co widać z przodu, tutaj całkiem, to kolejny wątrobowiec, Riccardia hamedrifolia. Opis tej rośliny też znajdziecie w odcinku dotyczącym wątrobowców. Tutaj kolejne gałązki tej Riccardii. Kolejny wolnorosnący organizm roślinny, mech, Fiscidens fontanalus lub też Fiscidens gepi. Ja akurat nie umiem rozróżnić tych 2 gatunków. Kupowałem oba, więc trudno mi powiedzieć. To jest taki miniaturowy gatunek Bucephalendry. Chyba ona się nazywa Green Wave. W każdym razie rośnie taka mała, czasem troszkę wyższa podrośnie, takie gałązki pojedyncze, ale generalnie w masie, jak widać, położy się pod nie. Bardzo fajna, polecam. Tutaj to sadzonka dla Eopsis, zobaczymy, czy to będzie rosło. Rotala rotundifolia. Tam z tyłu mech zdrojek. Fontanalus antipretica. No i Anubias nana, taka miniaturowa forma o liściach z wariegacją. A tutaj to jest bodajże hygrofila, ale nie pamiętam nazwy gatunku. To dostałem od Kamila kiedyś, ale tak u mnie się płoży, ponieważ ja nie dodaję dwutlenku węgla. No i to tutaj to jest glon. Nie pamiętam nazwy tego glonu, on ma taką trudną nazwę. To są takie kulki żywe, można to kupić w sklepach zoologicznych. No i ta moja kulka, ze względu na to, że się nie obraca, no to taka poduszka z niej urosła. Ja ją przyczepiłem w jednym miejscu przy pomocy wykałaczek. One stopniowo robią się czarne, a w końcu krewetki je zjedzą, bo to w sumie drewno. No więc taki prosty zbiornik Wam zupełnie wystarczy. Cofnę jeszcze. Myślę, że dość ładnie wygląda. No i wielkością w zupełności wystarczy na taką grupę właśnie ryb. W akwarium, w którym macie gupiki, do takich zabaw polecałbym w ogóle gupiki Endlera, od tego zacznijmy. Polecam tą formę El Tigre. Z niej naprawdę wyskakują czasem bardzo fajne mutacje ryb. I widziałem te formy, które u mnie się pojawiały u El Tigre, jako już później handlowe ryby, no bo o wiele łatwiej jest jakby namnożyć te ryby z tą nową mutacją niż no właśnie mieć jakiś tam zamysł w głowie i przez lata sobie sortować ryby. No w każdym razie moja pierwsza ryba właśnie miała to ciało, które było no takie właśnie rubinowe. No i były na niej takie centki. Z czasem zacząłem je sortować, no i pojawiły się te pasy. Trudno było utrzymać ryby, żeby tworzyły się takie właśnie regularne pasy o równych odstępach. Czapnę, że te kostki, które są na rybach, zobaczmy, czy da się to zbliżyć. No, one już są takie, jak chciałem. To się utrwaliło. No, tylko chodzi o to, żeby było więcej czerni na nich. W zasadzie ryby prawie są skończone.
ale chciałbym, żeby no, każda z nich właśnie miała te krążki i no, wtedy mógłbym powiedzieć, że wyhodowałem nową formę gupików. No, każdy może, tak mówię, to zrobić. Wystarczy sobie właśnie wśród tych dzikusów Endlera wysortować coś, co Wam się spodoba. No i przenosimy te ryby do osobnego akwarium. One nam się namnażają. Po roku można z tego wysortować coś już fajnego, co idzie w tym kierunku, który chcielibyśmy. Może być tak, że nawet pojawi się coś, o czym nie myśleliśmy, że może się pojawić. Jakaś kolejna nowa mutacja, którą będziemy rozwijać. No tak jak tutaj na przykład z tym mieczem. To jest ciekawe, że jakoś tak gdzieś w tym genomie tych ryb był gen tego miecza, czyli gdzieś tam wiele pokoleń wcześniej były jakieś ryby, które miały ten miecz. No i to nagle wyszło jakiś taki gen recesywny, ale niezwykle ciekawy i naprawdę atrakcyjny. Zobaczcie, jak one są żywe, te ryby. No, tylko gupik Endlera potrafi być taki żywy. Owszem, te gupiki hodowlane, duże reticulata, one jak najbardziej potrafią być żywe, ale jednak ten duży ogon powoduje, że no nie są tak zwrotne jak te tutaj. Ależ on tańczy. No, jestem niezwykle szczęśliwy, że mam te ryby. Naprawdę, no kilka lat, przynajmniej jak oglądacie moje kanały od pewnego czasu, to przez lata pokazywałem te ryby, jak powoli je rozwijam. No, cierpliwość to jest najważniejsze w czymś takim. No i po prostu sortowanie tego, co nam się podoba. Naprawdę wystarczą 2 akwaria. Oczywiście w hodowlach robią to w sposób specjalistyczny i robią to inaczej. Znaczy, no, co do zasady tak samo, ale według pewnych praw. A my tutaj po prostu bawimy się takie chałupnictwo. Na tym to ma polegać. Gupik jest najlepszą rybą możliwą do takich zabaw. Naprawdę, skąd im się wziął ten gen tych pionowych pasków? No i teraz no, miecz pojawił się jakiś tam rok temu mniej więcej. Pierwszą rybę taką zaobserwowałem. Z tym, że ten miecz był jeszcze taki, no raczej tak jak u tego samca, króciutki bardzo. Na ostatnie ryby, no to właśnie są z tymi długimi mieczami. Oczywiście ta grupa już jest razem osobno około pół roku. Jeszcze ją sortowałem, bo miałem w międzyczasie je w kostce w piwnicy. Nawet chyba jest na którymś z filmików ta kostka pokazana. A to niestety nie pamiętam już na którym. No w każdym razie tam jeszcze wysortowałem trochę ryby. Owszem, na przykład odrzuciłem bodajże 3 albo 4 samce ze względu na brak tej czerni niestety. No i ten miecz też nie był jakiś imponujący u nich. Był powiedzmy taki, o jak ten samiec, który tam się kręci teraz cały czas u góry. On tego miecza jakiegoś bardzo dużego nie ma. No, ten samiec po prostu ma ogromny ten miecz. To jest, no, ten jest gigantem pod tym względem. Chciałbym, żeby każda z ryb miała właśnie taki długi miecz. No i on jest dobry, bo ma trochę tej czerni. Ale jeszcze za mało. Także, widzę, że już 14 minut. Myślę, że nachwaliłem się swoimi rybami. Długo czekałem, żeby je pokazać. Chciałem, żeby też akwarium akurat pasowało do takich kolorowych rybek. Trochę więcej gatunków roślin, no i może trochę więcej aranżacji. To miałem na myśli, mówiąc, że trochę bardziej skomercjalizuję swoje filmy. To jest mój pomysł na komercję, w tym sensie, że nie jest to dzikie akwarium, jest to jakieś tam zaplanowane akwarium jak najbardziej. Będzie wymagało co jakiś czas jakichś tam prac przecinkowych, ale jak widzicie, wszystko to, co opowiadam w swoich filmach dotyczące
nanoakwarystyki, bo dla mnie akurat nanoakwarystyka to nie jest tam, że akwarium musi mieć poniżej 30 litrów. Raczej chodzi mi o sposób prowadzenia zbiornika, powolną wegetację roślin, małe rybki, małe krewetki, no, taki mały podwodny świat. Ok, to na dzisiaj tyle. W piątku z rybą. Wkrótce okaże się kolejny film. Trochę się wyspowiadam, czemu mnie tyle nie było. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie i cześć.